pachnie, słuchajcie, to jest trumna. Odbywały się rytualne kąpiele oczyszczające. Zobacz, został tylko rondel. Całuj dłoń króla. Przyjechaliśmy dzisiaj do miasteczka Besalu, które znajduje się jedynie 1,5 godziny od Barcelony. I zobaczcie, w jakim średniowiecznym klimacie możemy się znaleźć. A teraz czas na to, żebyśmy zobaczyli, co się znajduje w samym miasteczku. Historia Besalu sięga czasów, kiedy Półwysep Iberyjski zamieszkiwali Iberowie i Celtowie. W X wieku powstało Bisuldunum, od którego nazwę wzięło obecne Besalu, a oznaczało ono twierdzę położoną między dwoma rzekami, Fluvią i Capellades. Dzięki temu, że przez Besalu prowadził szlak handlowy, stało się ono bardzo ważnym ośrodkiem handlu, gdzie głównie wytwarzano i sprzedawano buty oraz wyroby tkackie. Okres świetności miasta przypadł na przełom X i XI wieku, kiedy w Besalu rządzili biskupi Girony. Wtedy też powstały liczne kościoły, klasztory, a także kamienny most na rzece Fluvia, który służył do obrony miasta, jak i do pobierania myta za przejazd. Przemierzając ten kamienny most, czując bruk pod stopami, łatwo jest ruszyć wyobraźnię i przenieść się wiele wieków wstecz. Przechodząc przez bramę z podniesionymi kratami, czujemy się mile widzianymi gośćmi, którym pozwala się zajrzeć w zamierzchłe czasy. Znajdujemy się teraz na placu synagogi, która została zniszczona podczas wojny, jak i powodzi, które tutaj występowały. Tu była synagoga, a z kolei tutaj z boku jest wejście do mikwe, czyli łaźni żydowskiej, gdzie odbywały się rytualne kąpiele oczyszczające. W czasach, kiedy powstawało miasto, osiedliły się w nim również rodziny żydowskie, które zamieszkiwały Besalu przez 5 stuleci. Mieszkali oni przy głównych ulicach, dopóki nie zostali zmuszeni do zamieszkania w jednej strefie, która później stała się dzielnicą żydowską. Status społeczny, jaki zapewniały im zawody takie jak lekarze, kupcy czy lichwiarze, zapewniał im pewne korzyści. Mogli oni wybudować synagogę, łaźnię, jak i szkołę dla dzieci i młodzieży. Pod synagogą znajduje się mykwa z końca XII wieku i jest jedną z nielicznych zachowanych z tego okresu w całej Europie, a mykwa jest to rytualna kąpiel oczyszczająca w rytuałach judaizmu. Rytuał oczyszczenia polega na zejściu z ostatnich 7 stopni schodów i 3-krotnym zanurzeniu się. Kobiety oczyszczały się kilka razy w ciągu całego życia, na przykład po urodzeniu dziecka bądź po ślubie. Mężczyźni zaś oczyszczali się w każdy piątek, aby przygotować się na szabat, czyli dzień poświęcony Jahwe.
Mijając wiele klimatycznych miejsc, gdzie można napić się kawy lub coś zjeść, docieramy do miejsca, gdzie znajduje się kościół świętego Wincenta, który jest jedną z najstarszych budowli w Besallu. Jego część istniała już w 977 roku, a budowla, którą widzimy obecnie, pochodzi z XII wieku i łączy w sobie styl romański z elementami gotyku. Znajduje się tu grobowiec Piotra z Rowiry, który w 1413 roku przywiózł relikwie świętego Wincenta do Besallu. Zobaczcie, jakie ktoś miał tutaj piękne, fantastyczne wejście do domu. Jak to musiało wspaniale chronić tutaj w ogóle od gorąca. Tutaj autentycznie czuje się cały chłód. Super. Takie tutaj beczki wielkie. Ciekawe, czy coś w nich było przechowywanego. Pewnie tam ogórki kisili. O, kto wie? Chodź zobacz, jaki tu jest warsztat. Gdzie ty to widzisz? Tu jest bramka. Idziemy zobaczyć. Ty tu Jeszcze się zawsze w głowę po uderzyłam. najgorszej linii frontu. Zobacz, coś wam wytłumaczę teraz. Teraz stosuje się serum prawdy, a kiedyś stosowano taki fotelik. Na tym foteliku fotel- całą prawdę się wyśpiewało. Fotel prawdy. Tak, fotel Ty, prawdy. ale tutaj jest w ogóle jakiś warsztat rzemieślniczy, także kto tak. wie. No, dlatego się tu wołałem. Można Jaki tam tutaj- chyba wejść, zobaczyć bliżej. O, nawet otwarte. Ty, to poruszmy wodze wyobraźni, więc to powiedzmy, że było łóżko prawdy. Nie. To robiło, ja podejrzewam, że tu Co się to kapelusze robiło. Zobacz, że został tylko rondel. Tak, tutaj się robiło Słowiane kapelusze. sombrera. O mordę, to ci dopiero Dobre. ciekawa maszyna, nie? No ale ciekawe, do No. czego służyła. No nie A chcę cię zamknięte straszyć, to ale wszystko? widać stare trumny? Czy co to jest? Ty, albo jakieś pianino do grania, albo stara trumna, ja nie wiem, co, Jakaś stara trumna ławka. chyba. No to? Nie, no to jest trumna, przecież to ma nawet takie te do noszenia. Te drewienka tu. Faktycznie, słuchajcie, to jest trumna. A ławka to tam jest, się siedziało przy grobie, może na takich ławeczkach. Czekaj, to nie jest trumna, zobacz tam dalej. No. To jest jakieś pianino stare, nie wiem. A co to powie? A może? Wiecie co, nie wiem, ale wygląda to... A mi to przypomina Dziwnie. trumnę taką. No nic. Może i pianino, może kiedyś pianina wyglądała jak trumny, ja nie wiem. Chociaż dzisiaj pianino też ma wieko. Idziemy oglądać dalej. Tak, idziemy dalej. Oczywiście nie może być inaczej, jako że jesteśmy w średniowiecznym miasteczku. Nie może być inaczej, żeby nie przywitał nas tutaj rycerz. Jest w ogóle tutaj sklep rycerski z wieloma rzeczami, strojami i akcesoriami. Zajrzyjmy. Wspaniałe stroje. Można się tutaj ubrać. W samym centrum Besallu znajduje się kościół klasztorny pod wezwaniem świętego Piotra. Niestety był zamknięty dla zwiedzających. Stoimy teraz z tyłu klasztoru świętego Piotra i zobaczcie, jak to kiedyś w dawnych czasach bywało. Przy klasztorach, przy kościołach bardzo często znajdowały się szpitale. I tutaj mamy przykład starego szpitala świętej Julii. I tak jak się wydaje, że jest to taki mały budynek, to zwróćcie uwagę na to, jaki długi. Hello! Zobaczcie, jest to
kawał szpitala, naprawdę. Zawędrowaliśmy teraz do takiego Exposition de Siglo XV, czyli można powiedzieć takiego muzeum, gdzie są wykonywane stroje z XV wieku, rycerzy, stroje rycerzy, jak i broń. I wszystko jest wykonywane ręcznie. Także chodźmy, zobaczmy, co tutaj na nas będzie czekało. Zobaczcie, jakie fantastyczne, tam, nie wiem, czy to można powiedzieć, że są to przyłbice? Chyba tak. Wow, no słuchajcie. Witaj, piękna białogłowo, rogach mych królewskich. Całuj dłoń króla. Może być piątka. Żółwik. Królewski żółwik. Pyszne mięsko. Muszę się przebrać, żeby dalej kroczyć po moim królewskim zamczysku. Będę szedł na wojnę. Będę cię bronił. Odwiedzając średniowieczną wystawę możemy zobaczyć bardzo realistyczne manekiny ubrane w kostiumy, odziane w zbroje. Możemy jeszcze bardziej poczuć klimat średniowiecznego Besalu. A możliwość zabawy i przywdziania strojów z epoki pozwala nam na zachowanie w pamięci magii i autentyczności tego miejsca. Kochani, kończymy naszą dzisiejszą wizytę w miasteczku Besalu. Była to świetna przygoda, I świetna zabawa. także widzimy się na kolejnych wyprawach, A ci, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, zapraszamy do subskrypcji. a także do łapek w górę, komentarzy i cóż, widzimy się niebawem. Tak. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Pa!